Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie korzystać z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj na energię. Witam serdecznie, Aveja Zając z tej strony, Crusader Kings 3 przed nami i kolejny odcinek specjalny. Ostatnio jako król Baldwin broniliśmy Królestwa Jerozolimy w Ziemi Świętej, a dzisiaj jako Wilhelm Zdobywca, a póki co to Wilhelm Berkant z Normandii. Będziemy walczyć o tron angielski i całą Anglię, także start 1066, Wilhelm z Normandii. Halo, Wilhelm z Normandii, historyczny zdobywca Anglii w bardzo ciekawym okresie, ale o tym zobaczymy i przekonamy się na mapie kampanii. Tymczasem przypominam, łapek górę, soczysty komentarz, pozostałe dwa kanały na YouTubie, Znajomy Zająca, Znajomy Chomiczana, kanał na Twitchu, Discordzik, Znajomi Znajomego, polecam bardzo serdecznie, a my rozpoczynamy kolejny specjalny odcinek z Crusader Kings 3. Oto Europa 1066 roku. Nas interesuje północna Francja, kanał La Manche, a najbardziej to, co znajduje się po drugiej stronie kanału La Manche. Będziemy mieli przyjemność desantowania się i zdobywania naszej ukochanej angielskiej wyspy. Oto nasz książę Wilhelm II, zwany potocznie Benkartem, 39-letni władca Normandii, poddany króla Filipa z Francji. Obecnie na start mamy wojnę z królem Haroldem II, który włada Anglią. I on, Harold II, jest o tyle ciekawy, okres historyczny, jeżeli chodzi o Wyspy Brytyjskie, że Anglia jest obecnie najeżdżana nie tylko przez naszego władcę Normandii, ale również norweski król Harald IV w tym samym momencie postanowił zaatakować Anglię. Historycznie było tak, że Harold II, jeżeli pamięć nie myli, udał się na północ gdzieś w Northumbrii, pokonał desantujących się Norwegów. Wojska norweskie zostały zdziesiątkowane. Potem forsownym marszem biegł na południe, żeby pokonać desantujących się Normanów. No i niestety zmarzło mu się, no i książę Wilhelm się zdesantował i dzisiaj Anglię znamy mniej więcej taką, jaką mamy. Książę Wilhelm II zwyciężył pod Hastings, jeżeli się nie mylę. No i Anglosasi już nie byli Anglosasami nigdy więcej, bo wpływy francuskich Normanów mimo wszystko zaczęły dominować w Anglii. Ale my zobaczymy, czy uda nam się powtórzyć wyczyn Wilhelma II Benkarta. Przy okazji spróbujemy zrobić achievek, bo jest na niego achievek, żeby zająć te Wyspy Brytyjskie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała wojna, bo to nie jest tak, że walczymy tylko z Anglią. Przypominam, że w Crusader Kings 3 jest tak, że jeżeli na przykład Norwegia też walczy z tą Anglią, to my, wojska norweskie, też mamy za rywali i też będziemy z nimi walczyć. Przy okazji to jest za morzem, więc trzeba będzie uważać na zaopatrzenie i na wsparcie. Posiadamy 5000 zbrojnych. Mi się wydaje, że moglibyśmy jeszcze troszeczkę wystawić więcej. Nasz Wilhelm II, 30 w dowodzenia, wybitna postać. Swego czasu Normandia była silnie kolonizowana i najeżdżana przez Wikingów, więc myślę, że dziedzictwo dynastii Normandów będzie się, musi aż zaczynać od plądrowania, jak mawia przysłowie, łupy należą do rodu Normandów, no ewidentnie nawiązanie do naszej dynastii Wilki Morskie, a sam Wilhelm oczywiście będzie skupiał się na walce oraz na samej strategii. Co ciekawe, ma prawie skończoną szarmancję, chociaż ma 39 lat, więc już mimo wszystko wiekowy rycerz, jakby nie patrzeć. Wczesny poranek 2 października 1066 roku. Wiatry i pływy na kanale La Manche stały się przychylne. Wilhelm, który jeszcze nie jest zdobywcą, a jest zwykłym Benkartem, zgromadził 7000 zbrojnych w niewielkim porcie rybackim w okolicy zamku w Lisieksie. Proszę bardzo, mała przystań rybacka. Rozpoczyna od desantu na wyspę, a w okolicach Hampshire'u. Postanowi przeprawić się przez kanał La Manche, licząc, że wojska Harolda II nie spostrzegą jego desantu, jego żołnierzy przeprawiających się i zajmie na szybko pierwszą przystań, pierwszy zamek na Wyspach Brytyjskich, gdzie będzie mógł się przygotować i przegrupować. Przypominam, że desantująca się armia w Crusader Kings 3 przez kilka dobrych chwil posiada solidne debuffy za niedawno zdesantowany oddział, więc liczymy na to. W ogóle zaczyna się okres zimowy. Idealny moment, żeby się wyprawiać na Wyspy Brytyjskie, przynajmniej padać nie będzie. Mało śmieszny żarcik. Właśnie, ona jest niedawno wyekrętowana armia, więc miejmy nadzieję, że ta, no mimo wszystko pokaźna armia, 4000, w tym 400 zaawansowanych wikingskich huskarlów broni Harolda II.
książę Wilhelm. Jedyne co posiada to niewielki korpus pikinierów oraz troszeczkę ciężkiej jazdy. 200 ciężkiej jazdy na polu bitwy potrafi zrobić robotę. Jakieś machiny oblężnicze, to pewnie od wasali. No cóż, na razie trzymamy oblężenie tego niewielkiego zamku. Liczymy, że to będzie nasza bezpieczna przystań, która w razie czego będzie mogła być miejscem odwrotu oraz przygrupowania sił. No i ruszamy. Ruszamy na północ. Stolica znajduje się w oczywiście Londynie. Dojdzie do bitwy i my w tej bitwie brać będziemy udział. Pojawiły się wojska Harolda, Królestwa Anglii, które zmierzają do Portsmouth, niedawno zajętego przez naszych Normanów. Książę Wilhelm zostawia 1000 żołnierzy, aby kontynuować oblężenie baronii Reading, która pozwoli nam potem przekroczyć Londyn i rzekę Tamizę i zaatakować Londyn. Natomiast książę Wilhelm prowadzi wojska na spotkanie z królem Haroldem II. Mamy nadzieję, że niestety nie uda się ich złapać, ale spróbujemy w takim razie stoczyć bitwę na równinach w Winchesterze, proszę bardzo, dawna stolica anglosaksonów. Będziemy posiadać niewielką przewagę 2000, właściwie 1500 zbrojnych, a podobno król Harold jest postacią muskularną, może nie jest tak dobrym strategiem, ale na pewno wojownikiem lepszym niż nasz książę Wilhelm, więc miejmy nadzieję, że nie spotkają się osobiście na polu bitewnym. Dochodzi do wielkiej bitwy naszych czasów, bitwa pod Hampshire, która prawdopodobnie zdecyduje o losach Wysp Brytyjskich. Na razie wojska normańskie mają niewielką przewagę, którą sukcesywnie powiększają i wojska anglosasów wycofują się w kierunku stolicy w Londynie. Zwycięstwo. Straty 300 do 921. No, można by powiedzieć, że zwycięstwo, ale straty były w sumie po stronie oponenta niewielkie i on może w każdej chwili odnawiać swoje straty i zaopatrzenie. My natomiast jesteśmy odcięci i jak nam skończy się zaopatrzenie, trzeba będzie wracać przez kanał La Manche na Normandię. Październik 67, konflikt trwa już niespełna rok, wojska Wilhelma oblegają Londyn, natomiast armia Harolda próbuje odbić Reading, który zabezpieczył nam przejście przez rzekę. Oba oblężenia powinny się zakończyć właśnie mniej więcej w tym samym momencie i pojmaliśmy królewicza Godwina, który jest, jak nie mamy, synem króla Harolda. Co prawda nie jest jego bezpośrednim dziedzicem, bo dziedzicem jest jego brat, ale pierworodnego syna pojmaliśmy, króla Harolda. Przy okazji przejęliśmy artefakt. Ostrze. Ostrze króla Harolda. Które jest tak wielkie i tak drogocenne, tak antyczne, że nie może być używane. To jest obiekt na dwór królewski. Miesięczna renoma, skuteczność rycerstwa, wyśmienita rzecz, rzadkość znamienita. Dochodzi do kolejnej bitwy tej wojny, bitwa pod Southampton. Znowu książę Wilhelm osobiście walczy z królem Haroldem. Siły Normanów znacznie stopniały, ale mimo wszystko dalej wygrywają w bitwie. I tym samym książę Wilhelm zdobywa 100% Warscora. Ale myślicie, że to koniec naszej historii? Nic bardziej mylnego. Książę Wilhelm wymusi żądania. No szkoda, że król Harold nie poległ, nie zmarł w bitwie, jak to miało być historycznie. Wymusimy żądania. Królestwo Anglii znalazło się pod władzą normańską. I od razu jest rebelia Mercy. Faktycznie anglosaksoni, jak król Harold przegrał, to anglosaksoni próbowali gdzieś tam buntować się, przeciwstawiać normańskiej okupacji. No i trwa wojna z Norwegami. Królem Haraldem IV, żelazną ręką. Patrząc mu w twarz, ludzie nazywają go srogim. Za jego plecami jego ponure nastawienie Srowa Sprawiedliwość sprawiają, że nazywają go tyranem. Ty, podli gospodarze, może wydarliście ziemię, ale zapamiętaj jedno, to nie koniec, a własność Anglia jeszcze trafi z powrotem do mnie. Co ty tam gadasz? Co ty tam gadasz? Tak obecnie wygląda dwór angielski. Tu sporo artefaktów pozostawiali. Nawet sztandary ich się walają. Aha, dynastia normańska włada teraz na Wyspach Brytyjskich.
Ale tu mieczy. Excalibur nawet jest, proszę, nawet dwa Excalibury. I głowa świętego Edmunda. Jacie. Jeden mieczor. Drugi mieczor. W popłochu uciekali. I nawet głowę zostawili. Tak uciekali, że zapomnieli głowy ze sobą zabrać. Hehe, mało śmieszny żarcik. Jeszcze dwie wojny do wygrania. Trzeba rebelię anglosasów z Mersji stłumić oraz odeprzeć najazdy Norwegów. A tu się taki burdul w kraju zrobił. Niepokojące. Burdul administracyjny troszeczkę ogarnięty i to dosłownie odnośnie południowej Anglii, bo ta północna i środkowa się zbuntowała. W sensie środkowa się zbuntowała, a północna jest pod najazdem gigantycznej armii wikingów. Na razie stolicy do Londynu się przenieść nie da, bo prowadzimy wojnę, więc król Wilhelm na szybko odbył koronację w Londynie, zyskał tytuł Miecz Podboju. Jakiś chwalebniejszy czyn można zapisać w anałach historii niż podporządkowanie całego państwa. Z pewnością i pozwolić ludziom zapowiedź o swoim osiągnięciu. Rusza teraz na północ, aby pokonać zbuntowanych anglosaksonów oraz Norwegów. To idzie do bitwy pod Bedford, my tam będziemy brali udział i tam zmasakrujemy armię Mersji, a król Mersji? Książę, jaki ty masz tytuł? Książę Eowyn z Mersji? Z dynastii Chwiców? Czy to nie jest też wikińska dynastia? Tak czy siak, zostanie pojmany. Został pojmany i dzięki czemu można od razu zakończyć bardzo sprytnie. Król Wilhelm poradził sobie z anglosaskimi rebeliantami. Mersja została spacyfikowana. Nasz król obecnie czeka na dodatkowe 1500 posiłków z Normandii, gdyż armia wikingów norweskich jest zbyt wielka, więc obozuje w Bedford i uzupełnia zapasy. Armie są wykończone i wyniszczone po podboju południowej Anglii, po tłumieniu tego rebelii z Mersją. A wojska wikińskie są coraz bliżej środkowej Anglii, zdobyły jeden z fortów Bolton. O proszę bardzo, Boltony. Lipiec 68. Wyprawa wojenna Wilhelma trwa już nieprzerwanie praktycznie 1,5 roku, ale zgromadził pokaźne siły 6500 zbrojnych, która rusza teraz do Nortrumbii, aby jak to za dawnych lat przegonić wikińskich zamorskich najeźdźców. Chociaż my jesteśmy za kanałowymi najeźdźcami, rozumiesz, bo jest kanał La Manche, jesteśmy nie zamorskimi, a za kanałowymi. Napisz XD w komentarzu, bo to było naprawdę mało śmieszne. O, zając. Nękanie północy. Prawowite powołanie na tron Anglii okazało się wystarczające, by zerwać postrzępione więzy, które trzymały państwo w jedności. Miejscowe powstania sponsorowane i podsycane pokonanych, rozżalonych anglosaskich etelingów. Eteling to anglosaski termin określający każdego anglosasa o szlacheckim pochodzeniu. Od ich imion często dołączano przyrostek etel. Rozprzestrzeniły się po całym kraju niczym pożar. No już jedną rebelię Mersji mieliśmy, którą stłumiliśmy na szybko i pewnie niedostatecznie. Powinny tam jakieś czystki pójść wśród rodzin panujących dawnych anglosasów, bo teraz południe, jak robiliśmy tą reformę, co wam mówiłem, że jest burdel administracyjny, to południe za tych rodzin panujących ziemię nadaliśmy naszym normańskim kuzynom, braciom, więc tutaj wrzuciliśmy naszą prywatną szlachtę, natomiast środkowa i północ Anglia dalej jest władana przez anglosasów, którzy nie do końca widzą w Wilhelmie nowego króla. Zabezpieczywszy swoją władzę na południu, o dokładnie, fabułka, król musi skupić się teraz wzrok na północy, by spacyfikować każdego, kto będzie na tyle odważny i głupi, byś mu się sprzeciwić. Gdziekolwiek padnie wzrok Wilhelma zdobywcy, podąży za nim śmierć i zniszczenie, inaczej straci swoją pozycję na rzecz spiskujących miejscowych. Musi rozważać każdą podjętą decyzję. Zbyt delikatne podejście może pozbawić go królestwa, natomiast zbyt brutalne sprawi, że królestwa zostaną tylko zgliszcza. A co do etelingów? Nie mogę mieć litości dla ludzi, którzy nie chcą być wobec mnie lojalni. Los Anglii wisi na włosku. Każdy anglosaski wasal, który osoby znane jako król Wilhelm, każde hrabstwo, poziom kontroli zmienia się o 25. Nękanie na 15 lat. Bezwzględny zdobywca. Postrach, przyrost kontroli. Powszechna opinia wasala. Czyli szykuje nam się prawdopodobnie frakcja i rebelie. Król Wilhelm zatrudni nadwornego kata, aby zwiększać postrach. Kat będzie przechodził się z toporkiem po dworze.
aby wszystkim anglosasom, którzy chcą podnieść swój toporek na Wilhelma, się dobrze zastanowili, czy odpowiednio czynią. Udało się zmusić Wikingów do przerwania oblężenia, teraz gromadzą się, no mają porównywalne siły. Mają porównywalne siły do wojsk Wilhelma. Próbują zająć dogodną pozycję. Jakby się udało przechwycić tą armię, zanim przeprawi się przez rzekę. No niestety przeprawiła się przez rzekę. Szpiedzy Wilhelma donoszą, że armia Norwegów częściowo głoduje. Częściowo głoduje. Zbyt wolno. O, jakie łowieczki. Zbyt wolno zdobywali zaopatrzenie i prowiant na najeżdżanym przez siebie terytorium, a teraz nie mają czasu, bo muszą w popłochu uciekać przed ścigającą ich armią Wilhelma. Dobrze byłoby stoczyć bitwę na jakimś dogodnym terenie. I tu chyba prawdopodobnie na równinach uda się przechwycić część niewielkich sił wojsk oponenta. Bardzo dobre zwycięstwo. Szarman, szlacheckość, walka, waleczność, miesięczny prestiż. Proszę bardzo. Król Wilhelm nie dość, że jest zdobywcą, to jest jeszcze szarmanckim królem, który pacyfikuje rebelianckich poddanych. Bitwa. Doszło do bitwy w północnej Walii, bo aż tutaj zaczęli uciekać Norwedzy. Ich wojska są wygłodniałe, podzielone, zdezorganizowane. Teraz jedyne co pozostało to zmiażdżyć. Czy to osobiście król Harald? Tak, król Harald żelazna ręka. Bitwa w północnej Walii, na jakichś wzgórzach. Został osaczony i zmiażdżony. Co prawda dzielnie stawiał opór. Niesamowicie dzielnie stawiał opór. O proszę, tu jest mechaniczka. Mamy wartość oporu. Nawet nie wiedziałem. Wartość oporu. Oraz wartość pacyfikacji. No cóż, niezadowoleni anglosascy arystokraci dążą do realizacji swoich rebelianckich planów. Książę Edwin z Mersji. Znowu ta Mersja, wiecie co? Zboże jest siłą napędową chłopstwa. Mniej zboża oznacza mniej chłopów. Im mniej chłopów, tym słabiej wypada pan. A im słabiej wypada pan, tym słabiej wypada pan. Każdy okruch żywności w miejscu znanym jako Mersja ma zostać zniszczony. Spalić całą Mersję. Akt tyranii wzrasta, trudno. Spacyfikujemy wszystkie bunty. Palić. Widzicie tę linię znajdującą się tutaj? To Wielka Droga Północna. Dawniej był to jedyny niezawodny szlak lądowy na północ. Rozumiem, z południowej Anglii na północ. Ale uległ całkowitemu zniszczeniu. Lata wojen, najazdów, konfliktów wewnętrznych, a teraz nasza inwazja i rebelia Anglosasów, i trwająca jeszcze inwazja Norwegów, zniszczyły tę ziemię. Król Wilhelm dostrzega problem i uznaje, że ta trasa to błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. Zagwarantowanie sobie bezpiecznego przejścia jest najważniejsze, ale każda droga może być wykorzystywana przez obie strony. No nie no, budowanie dróg to jak w Total Warze piękna rzecz, można byłoby to spalić, no ale nie niszczymy dróg. Wyremontuj i zatrudnij uzbrojonych strażników. Postaw bramki co 50 km niech będzie. Pobierać opłatę, my to za przejazd. Trochę inwestycja będzie kosztować, ale mamy strzeżoną drogę. Stopień uzupełnienia kmieci przy rozwoju. I Wielka Droga przechodzi zbudowana przez Rzymian, no bo przez kogo innego. Ciągnąca się wzdłuż większości kraju Anglii, Wielka Droga Północna przebiega przez hrabstwa, wszystkie najważniejsze. Także wyremontować. Robercik dorasta. Robercik krótkonogie. Czemu Robercik jest krótkonogi? W dzieciństwie jego ojciec nazywał go królewicz Robert Mały But. Jako osoba dorosła nie może sprawić, by ludzie przestali go tak nazywać. Mały bucik. No cóż, jest jak jest, ale widzę, że jest skrupulatnym urzędnikiem. Nie wiem, która to już jest bitwa z tym norweskim królem, który strzela się gdzieś dosłownie po tutaj tych bagnach Anglii Wschodniej. No musimy czekać, aż mu się znudzą te najazdy, bo raczej na same... Albo go pojmiemy. Chciałem powiedzieć, że na Norwegię się nie dostaniemy. No, a w końcu trafi się bitwa, gdzie zostanie pojmany. Dobra. Kończy to etap wojen o koronę angielską. Król Wilhelm, zdobywca, okazuje się zdobywcą i zwycięzcą. Teraz jedyne co pozostało to spacyfikować lokalnych Anglosasów. Przenieść stolicę do Londynu. Przenosimy stolicę do Londynu. Poziom dworu od razu rośnie.
Kiedy król zaprowadza nowe porządki, utworzył też 2 nowe pułki zbrojne ciężkiej jazdy stosującej w Londynie oraz angielskich łuczników, kopiowanych trochę na walijskich, ale mniejsza, stacjonujących w Bergsmet. Tymczasem pada rozkaz spalenia kolejnych budynków. Poziom pacyfikacji wzrasta. Mam nadzieję, że wzrasta porządnie. Aha, to o 1 wzrasta. Powyżej 5. Pacyfikacja na poziomie 14. Dostęp przyjmij kulturę angielską. Musimy wbić pacyfikację na poziom 14. Ostatni władca Etelingów, czyli Anglosasów, został odsunięty od władzy. Sprawa wyglądała tak, że południe było zajęte przez Normanów, a w Mersey i Northumbii władali anglosascy ci Etelowie. Tylko że Mersja pogrążyła się w wojnie domowej, w Northumbii komuś się zmarzło i teraz włada tu walijska dynastia? Obie walijskie dynastie. Dynastia Sejelindów się pojawiła i zakończyło to nasze zmagania na północy. Nie wiem, czy to nam kończy fabułkę Wilhelma Zdobywcy, czy co tu się wydarzyło. Oni przypadkiem zmarzli, tak mi się wydaje, że oni po prostu przez konflikty wewnętrzne, gdzie Mersja non-stop walczyła między sobą, a tam jakaś epidemia wybuchła czerwonki. W każdym razie nękanie północy dobiega końca, Wilhelm triumfuje. Lochy w Londynie pękają w szwach od anglosaskich jeńców. Dobrze byłoby zrobić przykład i kilku z nich stracić, a może więcej niż kilku, dzięki czemu pacyfikacja by znowu wzrosła. Możemy zbudować Tower of London za 950 szekli. W Londynie może powstać Tower of London. Nękanie północy wzrasta. Obrażenia stacjonujących zbrojnych to jest jako unikalny budynek, nie? Budowla specjalna. Buduj. Myślałem, że fabułki Wilhelma Zdobywcy nic nie przebije. Mamy zbudowane Tower of London. Lokalna szlachta anglosaska wyginęła. Zastąpiliśmy władców Mersey i Northumbii, walijską pomniejszą dynastią, którzy są w miarę lojalni. Tower of London się zbudowało, można by było jeszcze czekać, żeby przyjąć tą kulturę angielską, ale musimy wbić 40 tolerancji kulturowej, a to jest co najmniej 20 lat czekania, już po prostu mi się nie chce, więc myślę, że w tym momencie możemy zakończyć. Jednak ciekawostka na koniec. Francja dołączyła do Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Rozumiesz? Tak więc myślę, że podbój historyczny Wilhelma Zdobywcy można uznać za zakończony. Fajnie, że były potem te questy, fabułki na rozprawę z Anglosasami. Szkoda tylko, że im się wymarło, bo Mersja pogrążyła się w wojnie domowej, a tym się zmarzło na jakąś czerwonkę. To jakaś dynastia walijska się pojawiła. No a okres czekania, żeby utworzyć tą kulturę angielską, czyli połączyć Anglosasów z Normanami i stworzyć już Anglików takich dzisiejszych, to jeszcze dużo czasu musiałoby upłynąć, aby ich zintegrować nawet przy pomocy zarządcy, który promował tolerancję kulturową. Rzymiański kanclerz brzmi jak plan na zakończenie odcinka. Mam nadzieję, że kolejny odcinek specjalny z historii z Crusader Kings 3 Wam się podobał. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, następnego. Cześć, cześć.